związku z tym, że jesteśmy na krajowym lotnisku, na krajowym locie, to nie mamy kontroli ani bagażów, ani paszportowej. Wychodzimy od razu z lotniska bez żadnej kontroli. No i trzeba ogarnąć jakiś transport do hotelu, zanim nas zaczną zaczepiać. Taksi? Panie, taksi? Choć dzisiaj ten taksówkarz, no, pomógł mi, nie? Bo bym sobie tam siedział i czekał. Po wyjściu z lotniska zaraz na apce z Graba zamówiłem taksówkę, ale wszyscy oczywiście wrzeszczeli, nie? Tu do mnie. Tylko że oni tak nawzajem wrzeszczą. Jeden podchodzi, nie, to nie do mnie. Następny podchodzi, nie, to nie do mnie, idź tam. I każdy patrzy, jaki ty masz numer zlecenia. No i w końcu podchodzi pan i mówi, tak, to jest moje zlecenie, chodź. Tak jak i w Uberze jest numer rejestracyjny podany, bo oni wyglądają, jeżeli chodzi po twarzy, no wszyscy tak samo, nie? Azjaci. No więc numer rejestracyjny, wszystko się zgadza. Jadę do hotelu. Ogram wam pokój w Da Nang z widokiem 8 piętro. No takim. Z takimi dwoma dużymi łóżkami. Toaleta. Proszę się zamknąć. Wanna. I to, co jest zaskakujące, co pierwszy raz doświadczam, to roleta. I tu jest, o widzicie, tam na łóżka, tu jest szyba. Można to chyba odkręcić. Żeby było tak, wiecie, ekskluzywnie, to nie. Ale do przenocowania za 35 000 dongów. No, co jeszcze dzisiaj ogarniemy, się zobaczy. Golden Star. Dwie przecznice oddalone od plaży. No i obok jakieś tam restauracje, masaże, apteka. Idę się rozejrzeć, co by tu zjeść, bo głodny jestem. Jak przyjechałem, to raz, dwa szedłem w poszukiwaniu jakiegoś soku. Później jeszcze na chwileczkę wróciłem do przepraszam, do hotelu. I teraz znowu wracam coś zjeść. Ale już coś biznesów jest zamknięta. Mają przerwę. A ja na zupkę. Chcę, wiecie jaką? Na zupkę. O! Teraz bym taką zupkę zjadł, a wieczorem, jeżeli jeszcze będę odczuwał jakiś głód, to coś innego, bo już tej zupki wystarczy. Pani zgodziła się nagrywać. Makaronik, cyk, do miski.
Tam jest wołowina, jak widzicie. Jest wołowina, w garach pewnie jest. O, pali się rosół. O, tu jest bulionik. To jest ananas. Widzicie? Tu chyba ananas pływa. Jestem, jak widzicie po materiałach, już jakiś czas w podróży. Byłem w Indiach, jestem już w Wietnamie trochę. Tych zupek trochę zjadłem. I na razie, dzięki Bogu, nic mi nie jest. Ale też staram się patrzeć, jak to jest zrobione. No wiecie, na wszystko nie da rady zwrócić uwagę. No ale jak tutaj pani widzę, jak to robi, jakie daje mięsiwo, trochę tłuścioszek jest tym razem. No ostatnio było takie chudziutkie, tym razem jest tłuścioszek. No tłuścioszka nie zjem, no ale pani tam sieleninkę nakroi. Wszystko na świeżo, wszystko na świeżo. Moi drodzy, to wołowina nie jest. Jeżeli jecie jeszcze, to dajcie na pauzę i skończcie jeść. Ok? A ja za chwilę wrócę do tej zupki, którą żeście widzieli. Ale ze smakiem sobie zjedzcie kolację, czy co tam jecie i zaraz kontynuujemy. Wracam do zupy. Patrzę na mięso. Już jak dawała, mówię, ale dobra, coś wiecie, znowu jestem świrnięty gastronomicznie. Dawaj kobito i okej. Ale pierwsze 2 łyżki mówię, kurna, no to nie jest bulion wołowy. Cholera ciągnie budą. Ale mówię, nie, wiecie, to jest w głowie myśli przechodzą, takie pach, 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 pach. I to jest, tak, nie, to jest niemożliwe. Niemożliwe, żeby w takiej zupce, takiej pospolitej, żeby mogło się coś takiego zdarzyć, nie? Bo tutaj w Wietnamie jest to możliwe, ale nie za małe pieniądze. Ale no takie myśli w głowie są, że coś nie halo. Jeść czy nie jeść? Ale później mówię, kurde, i tak obracam to mięso i to i tamto. Mówię, nie, no to jest wieprzowe, no musi to być wieprzowe. Później jeszcze idę, dopytuję pani i patrzę, a to jest zupka wieprzowa, a nie wołowa. Ja bym powiedział, że nawet ciągło taką spaloną słomą, czymś takim. Jakieś to było takie coś nie halo. Nie smakowało mi to. Po prostu nie smakowało. Zjadłem tylko makaron ryżowy i to tyle. Więc pierwsze takie zetknięcie z zupą wieprzową nie podeszło. Te starsze panie właśnie zajmują się, powiedzielibyście, tam grzebaniem w śmieciach, ale zauważyłem też w Saigonie, że recyklingiem. Puszki zbierają, plastiki, jakieś takie rzeczy. I to nie na, tak jak u nas, to wiecie, na przelew idzie, nie? Chłopaki to zbierają na przelew. A tutaj się to odbywa po prostu jako
dorabiają pewnie do jedzenia. Ale zawsze widzę te osoby w tych wietnamskich czapkach. I oddają to do skupu, ale nie tylko puszki, ale też plastikowe te jakieś folie, torby, opakowania. O, cargo jedzie. To też jest piękne. O, nawet sklep to jest. Fajne, ma torby, ma kapelusze, wszystko ma. Hello. Nawet sunglasses ma. Widzicie? O, super, perfekt. Widzicie, możecie sobie kupić okulary, czapkę, sklep. Thank you, my friend. Gitara. Gitarę, torbę możesz sobie kupić. 7 rano, handel kwitnie. Nie ma tego, nie ma ziewania, nie ma spania. Thank you. O, nawet jeszcze mi pokazuje, nawet ma motorbike'a. Motorbike, taki piękny Harley. Teraz pan zakurzy i jedzie dalej. Thank you. Mam nadzieję, że was nie zanudzam tą serią z Azji, ale wszystko, co wam pokazuję, to nagrywam wam to, co mnie zaskakuje, co wydaje mi się ciekawe, czasami zabawne, ale taki jest mój kanał. Jeżeli chcecie podróżować ze mną, widzieć to moimi oczyma, odczuwać to, czy czasami pośmiać się, że stary to widział tak i miał takie odczucia, albo bał się, albo śmiał się z czegoś, to po prostu bądźcie ze mną. Będzie mi bardzo miło. Staram się to robić na wesoło. Pamiętajcie, że dzielcie czasami to, co mówię, na pół. Czasami się zagubię. Bywa i tak. Życie. No. I tu nie jest nic reżyserowane. Wszystko idzie tak, jak idzie. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków, a będzie się działo. Do miłego zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.